Cześć, chciałem się podzielić z Tobą pewną aplikacją, która daje Ci możliwości, a równocześnie nie zamyka Cię w pewnych szablonach i nie powoduje tego, że jesteś ograniczony. Tą aplikacją jest Lovable Dev i ona służy do robienia stron internetowych, czyli do frontendu. Pokażę Ci na przykładzie. Zaczęliśmy używać tego w pracy, gdy nasi deweloperzy frontendowi byli zajęci, ale równocześnie ja chciałem polepszyć stronę internetową, zrobić stronę, zmienić stronę dla mojej innej firmy, Novum House. I gdzieś usłyszałem o tej stronie, stwierdziłem, OK, wypróbuję, zrobię sobie stronę dla Novum House. I tak się zaczęła ta przygoda. I co? Pytanie, czy żałuję? No nie żałuję. Po pierwsze, dużo się nauczyłem. Więc jeżeli chodzi o mój przypadek, nie tylko to narzędzie pomaga, ale w moim przypadku również uczy, no a w tym wypadku przypomina, bo dawno frontendem się nie zajmowałem, więc pewne rzeczy mi gdzieś pouciekały z głowy, no szczególnie jakieś takie nowsze technologie, no jak dla mnie, do takiego starego dinozaura, no nie byłem zaznajomiony z aplikacją Vercel. OK, pokażę po prostu na przykładzie. Zrobiłem sobie stronę dla naszej głównej spółki. Ta strona jest bardzo minimalistyczna i tak też właśnie w prompcie opisałem. Create a modern aesthetic page in Apple.com style for my company. No i tutaj napisałem, jaki ma być właśnie, że ma być minimalistyczny design i taka strona się stworzyła. No, nie ma tu żadnych obrazków, pięknych zdjęć i super migających światełek i fajerwerków, no ale o to mi też właśnie chodziło. Pewnie gdybym poprosił, aby zrobiła coś przeciwnego, no to myślę, że z łatwością designera albo w kodzie w naszym programie od strony backend. No, oczywiście ja używam
I tutaj podał mi rozwiązanie, co najlepiej zrobić. Czyli tak, dodać tagi, tytuły, opisy, dodać JSON LD, improve semantic HTML i tak dalej, i tak dalej. On sobie te zmiany wszystkie wprowadził, możemy tutaj zobaczyć. No i co? I w tym wypadku gotowa. Zmiana od razu zapisała się. Zostało to wysłane do GitHuba. No i jak widzimy, mamy tutaj już jedną zmianę. To jest mój lokalny. I nasza strona już jest aktualna i live. Jeśli mamy jakieś błędy, to można poprosić o poprawienie. Zazwyczaj to są jakieś błędy przy zmianach, że nie ma pewnych typów i tak dalej. Jeżeli są jakieś poważniejsze błędy, to on też sobie radzi z tym dosyć dobrze. Ładnie prowadzi tutaj wszystkie pliki. No i jeśli chodzi o mnie, no to jestem bardzo zadowolony. Tutaj udało mi się zrobić na przykład taki telefon. Jednym de facto promptem opisałem, że chcę mieć telefon. Tutaj dałem jakieś przykładowe zdjęcie, podałem tutaj co ma być i żeby był taki slider. No i żeby była aktualna godzina tutaj. No i godzina jest aktualna. Nigdy tego w życiu wcześniej nie robiłem i po prostu no, w ciągu kilku sekund miałem to zrobione. Jeśli Wam się podoba, to zachęcam do skorzystania. Możecie użyć linku. Nie wiem, czy tam jest jakiś reflink. Jeżeli tak, to go wrzucę. No to będzie mi miło, jeżeli skorzystacie z niego. Nawet jeszcze nie patrzyłem, czy jest. Zaraz sobie sprawdzę. I naprawdę uważam, że to narzędzie daje wiele możliwości, a najważniejsze jest to, tak jak mówiłem na początku, nie zamyka. Nie jest tak, że muszę już wszystko robić w tym programie, jeżeli zacząłem, to no, już jestem przywiązany do tego no i niestety nie mogę skorzystać z innego. Nie. Od razu mamy GitHub, możemy to w ogóle zapomnieć możemy sobie tylko stworzyć jakiś szablon i zapomnieć o tej aplikacji. Nie musimy płacić żadnych abonamentów miesięcznych za to, że stworzyliśmy stronę, szybko poszła, ale teraz, no nie wiem, do końca życia muszę płacić $10 miesięcznie. No nie, wszystko mamy lokalnie. Ja mam na swoim GitHubie, mam na swoim dysku twardym i to mi się bardzo podoba. Zapomniałem o najważniejszych funkcjach. Po pierwsze, można dodać zdjęcie i można sobie swoją stronę skopiować, na przykład jak ja chciałem przenieść swoją stronę z WordPressa i zrobić ją w Reakcie, to po prostu zrobiłem zdjęcie, dałem i zrobił mi kopię. Mamy mode, który no, najczęściej używam, czyli ten, który od razu mówi, co zrobić i potem zmienia, tak jak teraz. Albo mamy sam czat i wtedy on sugeruje zmiany.
możemy je zatwierdzić lub jeszcze odpisać, że chcemy na przykład to i to, a tego na przykład nie chcemy. Więc no to też jest super. O, tu jeszcze mamy jakieś ustawienia. Myślę, że to już zostawimy sobie na kiedy indziej. Dajcie znać, czy Wam również się podoba, czy macie może jakieś inne, lepsze aplikacje, albo podobne, albo może to jest już standard i wszystkie tak samo wyglądają, a ja w sumie, no nie wiem, nie sprawdzałem innych i po prostu wydaje mi się, że ona jest najlepsza, a może są jakieś, które robią to jeszcze lepiej. Dajcie znać, chętnie się zapoznam z Waszymi opiniami.